W tym odcinku opowiem o innej metodzie malarskiej, czyli o metodzie pre-shadingu. Pokażę Ci malowanie poszczególnych elementów od masek, a także pokażę Ci własnoręcznie wycięte maski z użyciem cyrkla SPIAE PTC. Jeśli chodzi o kolor, to tutaj nie było prostego wyboru, ponieważ nie ma koloru niebieskiego w kolorze Star Wars, więc ja wybrałem z palety MRP kolor jasno-niebieski do Forda Mustanga. Jest on dla mnie troszkę zbyt jasny, zbyt pastelowy, dlatego będę go troszkę żenił z białym kolorem MRP, a także z Light Ghoul Greyem, czyli jakby składnikami tego naszego koloru bazowego. Chodzi mi o to, żeby ten kolor był niebieskawy, ale żeby nie był jakiś taki bardzo jaskrawo odbijający się od całej reszty tego szaro-białego modelu. Jeszcze przed malowaniem elementy, które były bardzo trudne do zamaskowania taśmą maskującą, czyli elementy obłe, tak jak tutaj mamy przy tych miejscach na skrzydła, postanowiłem to po prostu zamaskować maskolem. Tak jak już wcześniej wspominałem, ale może nie jesteście ze mną od samego początku, maskolem od Greenstuffu. Nie polecam go, jest bardzo niepraktyczny, ale jeżeli już jest do wykorzystania, to trzeba go zużyć. Całość Bewinga została pomalowana raczej jednolitymi, mocno kryjącymi warstwami, bez jakichś szczególnych działań po podkładzie, a jeszcze przed kładzeniem koloru bazowego. Tam skupiłem się głównie na zróżnicowaniu poszczególnych paneli przez post-shading i tego typu podobne techniki. Tutaj w tych elementach niebieskawych pójdę trochę w inną stronę. Skupię się na czymś, co większość z Was kojarzy jako pre-shading. Oczywiście możliwości robienia pre-shadingu jest cała masa i technik stojących za tą nazwą są dziesiątki. W moim przypadku pre-shading, przynajmniej jeśli chodzi o Bewinga, to będzie tak naprawdę podkreślenie zacienionych miejsc kolorem bazowym, przyciemnionym w tym przypadku czarną matową farbą, czyli nie tak jak taki bardzo klasyczny pre-shading wygląda, gdzie mówimy o tak zwanej biało-czarnej kratce, czyli na jasno-szarym podkładzie malujemy kreski czarną farbą. Tutaj bazujemy na mniejszym kontraście, jest to dużo łatwiejsze do kontroli, a jednak też pozwala dosyć dużo czasu potem zaoszczędzić na weatheringu, o czym dowiecie się już w kolejnych odcinkach. Jak już tutaj widzicie na filmie, ten pre-shading polega na tym, żeby wzmocnić światłocień na modelu, który będąc w miniaturze jest trudniejszy do uzyskania w inny sposób. Więc w dużym uproszczeniu pre-shading moglibyśmy nazwać po prostu pogłębieniem cieni, które na modelu mogłyby albo powinny występować. Więc praca wygląda dokładnie tak, że te zaciemnione miejsca to jest jedna rzecz, gdzie używam pre-shadingu, a także używam tej samej techniki do podkreślenia linii podziałowych, co po prostu potem ułatwi mi pracę przy washowaniu. Teraz, kiedy wstępnie pre-shading już został przygotowany przeze mnie, dodam jeszcze kilka kropel czarnej farby po to, żeby wzmocnić ten kontrast i miejsca, które ja chciałbym, żeby były albo po prostu gdzieś przydymione, zaciemnione, albo po prostu w jakiś sposób przepalone, czyli tam, gdzie i tak potem będę się skupiał na jakimś brudzeniu tego modelu. Od razu nakładam taką jedną warstwę, która pozwoli mi potem zaoszczędzić sporo czasu na dokładaniu farb olejnych czy innego typu technik, które mają na celu postarzanie modelu. Jak widzicie, miejscami tej czarnej farby dołożyłem tutaj sporo. To, co przed chwilą było błękitne albo bardzo jasno niebieskie, teraz wydaje się prawie czarne. No ale to tylko tak na filmie wygląda, dlatego że mamy tutaj dosyć duży kontrast. Ale jak widzicie, nie maluję już wszystkich linii, które wcześniej pomalowałem, tylko te miejsca, które albo wyraźnie powinny być zaciemnione,
albo są to miejsca, które moim zdaniem powinny mieć jakiś cięższy weathering na sobie, ze względu na to, że mogły się na przykład bardziej brudzić. Na upartego można było powiedzieć, że ten model już jest wstępnie pomalowany. Gdybyśmy mieli na myśli jakąś taką bardzo mocną, wypłowiałą wersję niebieskiego, no to moglibyśmy na tym etapie skończyć, ale ja jednak użyję warstwy bazowej, która w tym przypadku, jak widzicie, jest mieszanką tego niebieskiego koloru do Mustanga razem z Light Ghoul Greyem, który moim zdaniem będzie tutaj ciekawszy od mieszanki koloru białego. I jak widzicie, dalsza część po pre-shadingu już raczej nie skupia się na konkretnych panelach, raczej skupia się na tym, żeby ten cały pre-shading tak zamalować, żeby coś jednak z niego zostało, ale żeby całość nabrała jednak koloru bazowego, czyli w tym przypadku takiego niebiesko-szarego. I mój ulubiony czas, czyli odmaskowywanie. Wiem jak wy, ale mnie zawsze bardzo satysfakcjonuje ten moment, w którym ściągam maski i to jest właśnie ten moment, którego w żaden sposób nie dadzą człowiekowi kalkomanie. No i teraz, kiedy ściągam sobie po kolei te taśmy maskujące, można zobaczyć, jak bardzo różni się to malowanie takie mocno kryjące, panelowe, które zastosowałem na całym kadłubie, od tego malowania z użyciem pre-shadingu. Widać od razu, że te części, które były malowane z użyciem pre-shadingu, są takie po prostu bardziej żywe. Można powiedzieć, że już w jakiś sposób wyglądają tak, jakby były w jakiś sposób pobrudzone, podczas gdy kadłub dalej jest po prostu jasno-szary w różnych odcieniach szarości, ale jednak nie skupia na sobie jakoś szczególnie uwagi, to te elementy niebieskie zdecydowanie ją już przyciągają. Także podsumowując temat pre-shadingu, myślę, że jest to całkiem fajna technika, dlatego że bardzo szybko pozwala nam uzyskiwać efekty. Jest trochę nieprzewidywalna, ale jeśli robimy coś, co po prostu dla nas będzie satysfakcjonujące, jeśli będzie przypominać dany efekt, to jak najbardziej jest to technika, która bardzo mocno potem przyspiesza pracę, na przykład przy brudzeniu. A teraz już przejdźmy do dalszych etapów malowania Bwinga. Mamy tutaj kółka. W tym przypadku to są naklejki, ponieważ Bandai, przypominam, tylko daje w zestawie zarówno naklejki, jak i kalkomanie. Ja oczywiście na pewno nie użyję naklejek, będę też unikał kalkomanii, choć one się pojawią, ale w następnym odcinku. A dzisiaj przygotujemy sobie maski pod te krążki, które tutaj występują na Bwingu. To są oznaczenia, no i tutaj na pewno oglądający fani Star Warsów wyjaśnią dokładnie czego w komentarzu. Przyznam szczerze, że nie odrobiłem zadania domowego, jeśli chodzi o uniwersum Star Warsów, mimo że to już pół roku. To dalej nie wiem za bardzo, o co tam chodzi w tych wszystkich relacjach, tymi wszystkimi nacjami, rebeliantami itd. Wracając do tematów modelarskich, maski do tych krążków wytnę sobie z najtańszego możliwego dostępnego na rynku cyrkla Tspiai, czyli modelu PTC. Różni się on od swoich starszych braci tym, że jest wykonany z plastiku w dużej mierze, ale narzędzie główne, czyli łożysko, na którym ten cyrkiel się obraca, wygląda dokładnie tak samo jak u starszych braci. Moim zdaniem jest to wybór najbardziej rozsądny, jest to cyrkiel najtańszy, myślę, że wygodniejszy od modelu pośredniego, no i jest zdecydowanie tańszy od modelu metalowego. Jest to w sumie dosyć proste narzędzie. Mamy tak naprawdę wajchę do kręcenia,
i wajchę do przestawiania przesunięcia promienia okręgu. No i tutaj ważna rzecz i na to uczulam, że wybierając na tej linijce, która jest tutaj odlana w plastiku, to wybieramy promień naszego okręgu, a nie wybieramy średnicę. Czyli jeżeli chcemy wyciąć okrąg o średnicy 1 cm, no to tutaj na skali musimy wybrać 5 mm. Ja swoje maski będę wycinał w najszerszej taśmie Tamii, czyli 18 mm. Naklejam sobie ją zawsze na matę tnącą, odmierzam rozmiar kółek na suwmiarce, ustawiam połowę tej średnicy na moim urządzonku i przykładamy sobie urządzenie do tej taśmy i kręcimy łożyskiem i tak dokładnie cała procedura się odbywa. Jak widzicie, kółko jest wycięte. Teraz musimy jeszcze wyciąć kilka kółek w innych rozmiarach. No i tutaj mamy już gotowy zestaw masek wycięty z zapasem do mojego viewinga. Odmaskowywanie raczej jest prostym tematem. Fajnie jest mieć precyzyjną pensetę, którą po prostu możemy wyskrobać to, co ma być potem pomalowane. Nożykiem możemy odciąć tą część naszej maski i przyklejamy na model. Ja akurat bardzo lubię maski z papieru. Moim zdaniem są wygodniejsze do układania, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale w takie proste rzeczy jak kółka, kwadraty, szachownice i tym podobne rzeczy są jednak wygodniejsze w papierze, przynajmniej dla mnie. Dlatego bardzo lubię korzystać z tych cyrkli DPI, bo mogę sobie wyciąć właśnie na papierze kamui, bo tak podobno nazywa się ten papier oficjalnie. Po przyklejeniu masek zawsze przejeżdżam po całej masce wykałaczką. Chodzi o to, żeby jak najbardziej dokleić maskę do powierzchni. Ona się wydaje przyklejona, ale jak potem podlejemy pod na większym ciśnieniu aerografem, to może się okazać, że jednak ta farba podcieka. Dlatego właśnie ta wykałaczka. No a potem oczywiście całe maski jeszcze dodatkowo dookoła trzeba okleić taśmą maskującą, żeby nie zrobić sobie brzydkiego odkurzu, bo niestety aerograf nie jest jakimś ultra precyzyjnym narzędziem w dużej mierze i jeżeli malujemy jakieś takie rzeczy typu właśnie kółka, jest duże ryzyko, że zaraz za tą krawędzią maski pojawi nam się kolorowy kurz, który ciężko jest usunąć i który niezbyt dobrze wygląda, bo od razu wiadomo, że zrobiliśmy swoją robotę niezbyt dobrze. Do malowania kółek wybrałem kolor pomarańczowy z palety RLM-ów Acariel Colors i zdecydowałem się, że kółka też pomaluję z wykorzystaniem pre-shadingu. Oczywiście jak tutaj widzicie tych opcji jest znacznie mniej, dlatego że te kółka są dosyć małe. Dlatego też dołożyłem od razu przy okazji ten paneling, o którym wam wspominałem wcześniej. Jeśli nie oglądaliście wcześniejszego filmu o malowaniu kadłuba, no to polecam wrócić sobie do tego na spokojnie za chwilę. I technika jest ta sama, z tą różnicą, że tutaj jest to miks obu technik, czyli jest to połączenie panelingu z pre-shadingiem. Te kolory są oczywiście dosyć mało kryjące, więc ten efekt nie będzie jakiś spektakularny. Zależy mi tutaj bardziej właśnie na takiej wypłowiałości tych kółek, żeby one nie były tak do końca kryjące, żeby były takie troszkę bardziej zmęczone i na tym bardziej się skupiam tutaj teraz przy malowaniu aerografem niż na tym, żeby jakieś super kontrasty uzyskać za pośrednictwem takich technik jak na przykład pre-shading. Po pomalowaniu pierwszą warstwą zdecydowałem, że do mojego pomarańczowego koloru dołożę więcej pomarańczu, czyli w tym przypadku dołożę kilka kropel czerwonego koloru. Po prostu dla mnie te oznaczenia były zbyt żółte, a chciałem, żeby były właśnie pomarańczowe i dołożenie czerwonego koloru do żółtawej farby powoduje, że mamy taki właśnie pomarańczowy kolor. No i jak widzicie, viewing nabiera powoli Star Warsowych kolorów, a także nabiera życia. I to już tyle na dziś w tym odcinku. W następnym spotkamy się po to, żeby porozmawiać o kalkomaniach i o malowaniu poważniejszych rzeczy od masek, ale już takich customowych. Jeśli ten odcinek wydawał wam się trochę za krótki, to na pocieszenie powiem, że postaram się tym razem trochę szybciej przygotować kolejny materiał, ale też chciałbym was poinformować, że raczej taka długość odcinków to będzie długość docelowa odcinków na moim kanale,
dlatego że dłuższe odcinki wcale nie są dobrze postrzegane przez YouTube'a, a dla mnie to też jest wygodniejsze, dlatego że praca nad tak długimi materiałami powoduje, że kosztuje mnie to bardzo dużo jednorazowej pracy, a tak to mogę sobie ją rozłożyć na krótsze kawałki. I tym miłym akcentem życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.